Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać na naszym webinarium. Dzisiaj będziemy rozmawiać o SENT-cie, o systemie elektronicznego nadzoru transportu, o nowych obowiązkach, które nas czekają w zakresie monitorowania przewozu towarów. Ja nazywam się Tomasz Orłowski, jestem menedżerem w zespole podatków pośrednich i środowiskowych w PwC Polska i dzisiaj wraz z pozostałymi ekspertami z zespołu, Przemysławem Januchtą i Sebastianem Kulą, opowiemy Państwu o SENT-cie, bo SENT po prostu nie pozwala o sobie zapomnieć. Co jakiś czas jest rozbudowywany, jest poszerzany, więc warto trzymać rękę na pulsie. A co więcej, przed nami już niedługo zmiany dotyczące głównie przewoźników. Przewoźnicy już teraz w SENT-cie działają, SENT-a muszą obsługiwać, ale te nowe obowiązki będą jeszcze rozszerzane na inne rodzaje przewozów, na inne sytuacje przewozu rzeczy tak naprawdę. Przeprowadzimy Państwa dzisiaj w pierwszej części przez to, jak SENT narodził się, jak działał przez ostatnie lata od 2017 roku, jakie zmiany były, z którymi musieliśmy sobie poradzić, jak ten SENT funkcjonuje dzisiaj. W drugiej części opowiemy Państwu w szczegółach na temat nowych obowiązków dotyczących tak naprawdę wszystkich przewoźników zagranicznych w Polsce, którzy będą musieli już niedługo, od 2025 roku, już na pewno poradzić sobie z nowymi obowiązkami śledzenia przewozów w SENT-cie, ale do tego już wcześniej należy się przygotować, bo doświadczenia z SENT-em dotychczas pokazywały, że to wymaga przemyślenia już wcześniej i implementacji w naszych procesach, w naszych systemach, w naszych procedurach, więc warto już wcześniej do tego się przygotować. Jeżeli chodzi o to, jak SENT, czym w ogóle tak z lotu ptaka SENT jest. Proszę Państwa, tak naprawdę jest to system, który miał być w 2017 roku taką dodatkową klamrą zamykającą w pierwszej kolejności system opodatkowania VAT w Polsce i system opodatkowania akcyzą wybranych towarów, tak zwanych towarów wrażliwych, ponieważ to wtedy, już w 2015 roku tak naprawdę mówiło się o dużej luce w zakresie odprowadzenia podatków od tych towarów wrażliwych, którymi w dużej mierze były towary ropopochodne czy chemiczne, akcyzowe właśnie. I SENT miał być systemem elektronicznym, który dodatkowo śledzi przewozy tych towarów, śledzi dokładną lokalizację rozpoczęcia przewozu, końca przewozu na terytorium Polski, tak aby uniknąć wyłudzeń, różnego rodzaju niecnych planów, które miały na celu doprowadzenie do tego, żeby tego VAT-u nie odprowadzać, czy też akcyzy nie odprowadzać. Mieliśmy naprawdę duży problem z tym, że po prostu podmioty na rynku niektóre działały nieuczciwie i SENT w dużej mierze miał temu zapobiec. Historia tak naprawdę pokazuje, że w pewnym zakresie przyczynił się do tego, żeby ten temat ukrócić, żeby tak naprawdę uszczelnić system. Nie powiem teraz, w jakim zakresie się przyczynił i jak dobrze. W każdym razie zauważalnie poprawiła się sytuacja w ściągalności VAT-u, w ściągalności akcyzy od towarów wrażliwych. W dużej mierze przyczynił się do poprawy tej sytuacji. I tak naprawdę system SENT oparty był o dwa filary i jest nadal oparty o dwa filary. Z jednej strony jest to filar raportowania informacji o przewozach do elektronicznego systemu, który obsługujemy poprzez interfejs na PUES-ku, na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych. Drugi taki pion ważny to było tak naprawdę śledzenie geolokalizacyjne środków transportu.
Możemy sobie wyobrazić, że gdzieś tam po stronie organów, które do Senta mają dostęp, które śledzą Senta, jest ogromna mapa, ogromny telebim, gdzie widać tak naprawdę w ujęciu rzeczywistym, jak te towary w środkach transportu są przemieszczane. Zarówno jest to obserwacja przewozów drogowych, jak i przewozów kolejowych. I tak naprawdę każdy z uczestników przewozów, podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, czy też różnego rodzaju inne podmioty, które uczestniczą, nadawca, odbiorca, czy w przypadku paliw opałowych jeszcze inne są to podmioty, inaczej nazywane, one muszą coś na pewno zrobić w systemie SENT. Jeżeli mamy do czynienia z towarem wrażliwym, to w pewnym momencie albo podmiot wysyłający, albo odbierający, albo przewoźnik musi uzupełnić swoje dane, w zależności od tego, jak wygląda schemat transportu. To na pewno, więc wszyscy tak naprawdę w tym układzie jesteśmy tym dotknięci. System SENT działał od 2017 roku i tak jak już wspomniałem, rok po roku były wprowadzane różnego rodzaju zmiany, różnego rodzaju ulepszenia, poszerzenia systemu. Tak naprawdę zaczęło się od towarów wrażliwych, ropopochodnych, ale poszliśmy w kierunku również alkoholu skażonego, olejów i tłuszczów, gazu LPG, produktów leczniczych, wywozu produktów leczniczych z Polski, odpadów, śledzenia przewozu odpadów, wyrobów węglowych, czy też w ostatnim roku produktów rolnych, zbożowych, ale też odzwierzęcych, czy też najnowsza zmiana, wprowadzenie śledzenia już szerszego katalogu odpadów. To wszystko powoduje i pokazuje, że SENT jest systemem modułowym, który tak naprawdę w każdym momencie można rozszerzyć i wycelować w ten obszar rynku, który w jakiś sposób jest zagrożony, czy powinien być lepiej regulowany. Dlatego niebywale elastycznym systemem okazał się pakiet transportowy i system SENT i na pewno prędzej czy później będzie rozszerzany jeszcze na kolejne sektory, na kolejne obszary i właśnie takim najbliższym rozszerzeniem, można powiedzieć, jest rozszerzenie na przewozy realizowane przez przewoźników zagranicznych na terytorium Polski. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, też o konstelację taką prawną tego systemu, to proszę zobaczyć na kolejnym slajdzie, że tak naprawdę aktów prawnych regulujących SENT i funkcjonowanie systemu monitorowania jest naprawdę bardzo dużo. Jest to taka układanka, w której musimy się poruszać i która może nastręczać wielu problemów przy takim codziennym wykorzystaniu i działaniu z systemem SENT. Tutaj ułatwieniem na pewno nie będzie to, że nowe obowiązki dla przewoźników zagranicznych nie będą tak naprawdę ujęte w samej ustawie o monitorowaniu przewozu, tylko będą wprowadzane do ustawy o transporcie drogowym poprzez ustawę o delegowaniu kierowców. Więc tak naprawdę w zupełnie innym miejscu niż ustawa SENT będą znajdowały się dodatkowe obowiązki, rozszerzenie obowiązków SENT na nowe obszary. I tutaj wspomniałem częściowo o tym, jak wyglądała historia rozszerzania SENT-a na różne towary. Przekazuję teraz głos Przemysławowi, który dokładniej Państwu o tym powie. Dziękuję, Tomek. Jak kolega Państwu wyjaśnił, pakiet transportowy u swoich założeń miał być ustawą jakby subsydiarną do istniejącego systemu podatkowego. To znaczy miał uzupełniać, uszczelniać system podatkowy. Natomiast bardzo szybko okazało się, że możliwości czy też potrzeby, jakie SENT może zaadresować, potrzeby ustawodawcy, są dużo szersze. I to spowodowało, że pakiet transportowy z regulacji, która obejmowała raptem kilkanaście kodów CN
wyrobów, które w większości były również wyrobami akcyzowymi, urosła do regulacji, która obejmuje już tak naprawdę setki wyrobów, których przemieszczenia po terytorium kraju, po drogach publicznych i krajowej sieci kolejowej muszą być monitorowane w SENT-cie. I na slajdzie, który Państwo widzą, na tym dużym diagramie kołowym, mamy wymienione wyroby, ja to nazywam z oryginalnego SENT-a. To znaczy, to są wyroby, które są wymienione bezpośrednio w ustawie i których monitorowanie już dzisiaj na rynku nie budzi większych wątpliwości. Natomiast pakiet transportowy ma możliwość dodawania nowych wyrobów do katalogu wyrobów podlegających monitorowaniu w drodze rozporządzenia. Mamy rozporządzenie w sprawie towarów, których przemieszczanie wymaga monitorowania i tam regularnie dodawane są nowe wyroby. Mało tego, że są dodawane nowe wyroby, to są doprecyzowywane schematy transakcyjne, w których przemieszczenie danych wyrobów musimy monitorować. Powoduje to, że nie ma już niestety takiego prostego, nazwijmy to, systemu, w którym patrzymy na kod CN, patrzymy na to, czy towar wyjedzie na drogę publiczną w Polsce i już wiemy, czy możemy wysłać zgłoszenie. No, cały system się trochę skomplikował. Dla przykładu, w momencie, kiedy rozpoczęła się agresja rosyjska na Ukrainę w ubiegłym roku, pojawił się problem kontrolowania przywozu węgla na terytorium kraju, a mianowicie kontrolowania tego, żeby na terytorium kraju nie został przywożony węgiel pochodzący z Federacji Rosyjskiej. Dlatego też ustawodawca zdecydował się wprowadzić w drodze rozporządzenia obowiązek monitorowania przewozu węgla, koksu i węgla w systemie SENT. Ale uwaga, jedynie w aspekcie przywozu na terytorium kraju. Przemieszczając węgiel między podmiotami na terytorium kraju, takiego monitorowania nie ma. Albo w drugą stronę. W przypadku wyrobów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo niektórych wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium kraju, które zostały wymienione w odpowiednim obwieszczeniu ministra zdrowia, nie tylko musimy uzyskiwać zgodę głównego inspektora farmaceutycznego na wywóz tych wyrobów z kraju, ale musimy jeszcze wysłać notyfikację do systemu SENT i poinformować odpowiednie organy, że te wyroby będą wyjeżdżały z terytorium kraju. Ostatnim takim dużym rozszerzeniem w drodze rozporządzenia było objęcie SENT-em produktów rolnych. To znowu było spowodowane wojną w Ukrainie, w szczególności ryzykiem zalania rynku krajowego wyrobami pochodzącymi z Ukrainy. Pierwsza regulacja w tym zakresie została wprowadzona w kwietniu i została wprowadzona tak troszkę pośpiesznie. No wiadomo, trzeba było działać, bo zbliżał się sezon, tych wyrobów rolniczych pojawiało się coraz więcej. Ustawodawca zdecydował się wtedy na wprowadzenie monitorowania dla produktów rolnych poprzez odesłanie do odpowiedniego rozporządzenia europejskiego. To spowodowało, że zakres przedmiotowy wyrobów, które wymagały monitorowania, był szerszy niż tak naprawdę życzył sobie tego ustawodawca. Dla przykładu karmy dla zwierząt również zostały wprowadzone do tej szerokiej kategorii produktów rolnych i również trzeba było je monitorować. Ta sytuacja została naprawiona w sierpniu. Zostało znowu zmienione rozporządzenie w sprawie wyrobów, które podlegają monitorowaniu w SENT i zostało to już zrobione troszkę lepiej. Ten katalog wyrobów był określony bardziej precyzyjnie i nie było już takich przypadkowych, nazwijmy to, wyrobów podlegających pod SENT. Ale co tu jest bardzo ważne? Przez to, że ta pierwsza kwietniowa regulacja była taka, nazwijmy to, niedoskonała, większość podmiotów powinna albo przeprowadziła albo powinna była przeprowadzić, analizę swojego pliku produktowego, swojego portfolio produktowego celem oceny, czy ta kwietniowa nowelizacja SENT-a, rozporządzenia właściwie, powodowała, że powstaną po naszej stronie nowe obowiązki. I przy tym sprawdzeniu okazało się, że istnieje bardzo duża grupa podmiotów, która przewozi wyroby klasyfikowane, i tutaj, szanowni państwo, proszę sobie na to zwrócić uwagę, do pozycji CN 3824, w szczególności 38, 24, 99 i tam 4 różne końcówki CN. Dlaczego to jest takie
istotne. Ustawa SENT w zakresie wyrobów o kodzie 3824, o pozycji 3824 mówi o tym, że wyroby te podlegają monitorowaniu, jeżeli te wyroby są wymienione w załączniku załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej. Ale to, czego duża część rynku nie dostrzegała, to to, że dalej ten przepis mówi bez względu na ich przeznaczenie. Więc skoro było odesłanie do ustawy akcyzowej, analizując nowe obowiązki, podmioty otwierały ustawę akcyzową, szukały załącznika numer 1, znajdowały te kody 3824 i czytały, że to są wyroby akcyzowe jedynie, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. I gdzieś zniknęła ta, nazwijmy to, szeroka świadomość, że te przeznaczenie ma znaczenie dla akcyzy, ale nie ma znaczenia dla SENT-a. I tak naprawdę bardzo szeroka gama produktów chemicznych, na przykład żwirek dla kota nawet, wymaga monitorowania swojego przemieszczenia w SENT-cie właśnie przez to, że są zaklasyfikowane do tej pozycji 3824, która obejmuje naprawdę bardzo, bardzo szeroki katalog wyrobów, nazwijmy to, pochodzenia chemicznego. Więc, szanowni państwo, tutaj taka prośba, jeżeli państwo tego nie robili w kwietniu, nie robiliście tego w sierpniu, kiedy była nowelizacja rozporządzenia SENT, to proszę teraz koniecznie sprawdzić, czy przypadkiem ten SENT i jego rozrost od 2017 roku kilkukrotny nie spowodował, że obecnie jednak tego SENT-a powinni państwo przynajmniej na niektóre rodzaje transportu wysyłać. Kolejną grupą wyrobów, która już teraz troszkę w SENT-cie podlega monitorowaniu, są odpady. Odpady nie mają nic wspólnego tutaj z podatkami. Tutaj już chodzi o tak naprawdę regulacje typowo środowiskowe. To znaczy w Polsce cały czas mamy duży problem ze zjawiskiem, to się tak ładnie nazywa, porzucania odpadów. To jest nic innego jak po prostu na skalę przemysłową śmiecenie po lasach, zakopywanie odpadów po jakichś hałdach i innych miejscach, które nie są przeznaczone do składowania odpadów. Z tego też względu dla grupy wyrobów w postaci odpadów takich najbardziej szkodliwych, czyli jakieś odpady polakiernicze, odpady z farby i tym podobne rzeczy, ustawodawca zdecydował, że wprowadzi od stycznia przyszłego roku, od połowy stycznia przyszłego roku obowiązek ich przemieszczania w systemie SENT. To znaczy, przemieszczając takie odpady, nawet do utylizacji, tego SENT-a wysyłać będziemy musieli. I teraz widzą państwo, że tak, wcześniej wspomniałem o kodzie CN, teraz wspomniałem o kodzie odpadu, to po czym ja mam poznać, czy moje wyroby podlegają monitorowaniu? No właśnie niestety. Kodowanie jest bardzo ważne. Mamy w całej w sumie Unii Europejskiej co najmniej kilka rodzajów, nazwijmy to, kodowań dla wyrobów. Podstawowa nomenklatura scalona już jest doskonale znana, ale oprócz tego mamy właśnie kody odpadów i to są regulacje nasze krajowe. Mamy rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów, tam należy szukać informacji na temat kodu odpadów, ale niektóre wyroby, na przykład produkty lecznicze, są określane do monitorowania według swojego kodu GTIN, czyli według tego numerka, który jest pod kodem kreskowym. Może teraz kolega Sebastian opowie też państwu, jakie są w ogóle warunki, bo ja powiedziałem państwu, o jakie wyroby należy monitorować, ale teraz kolega powie o warunkach, które należy spełnić, albo właściwie jakie te wyroby muszą spełnić, aby uruchomić obowiązek wysłania zgłoszenia. Dziękuję, Przemek. Tak, szanowni państwo, w tym miejscu przejdziemy właśnie pokrótce do omówienia tematyki, kiedy właśnie przewóz towarów wrażliwych opisanych przed chwilą przez kolegę Przemka oraz Tomka powinien w ogóle podlegać monitorowaniu w systemie SENT, gdyż powiedzmy co do zasady jest to zależne od spełnienia szeregu ustawowych warunków. Przede wszystkim w zakresie większości towarów SENT-owskich, poza niektórymi wyjątkami, ważne jest powiedzmy spełnienie warunku brzegowego w postaci przekroczenia odpowiednio 500 kg wagi brutto lub 500 litrów objętości przesyłki. Sama przesyłka została ustawowo w ustawie o SENT zdefiniowana jako określona ilość towarów tego samego rodzaju, to znaczy towarów klasyfikowanych do jednej czterocyfrowej pozycji CN nomenklatury scalonej
które jest przewożone od jednego nadawcy do jednego odbiorcy do danego miejsca dostarczenia towaru jednym środkiem transportu. Co istotne, w celu wykazania, czy dany przewóz powinien podlegać podcentowskie obowiązki monitorowania, należy też jednocześnie dokonać analizy, w jakich opakowaniach jednostkowych przewożone są te dane towary, przykładowo produkty ropopochodne, takie jak oleje smarowe. Co do zasady, ustawa o SENT przewiduje wyłączenia z monitorowania dla przewozu towarów w odpowiednio małych opakowaniach jednostkowych. Jak już wspomniałem, w zakresie olejów smarowych monitorowaniu podlega przewóz w opakowaniach jednostkowych większych niż 11 litrów. Innymi słowy, jeżeli transportowi podlega przewóz olejów smarowych w opakowaniach jednostkowych, które są mniejsze niż 11 litrów, to nawet jeżeli sumarycznie nasza przesyłka przekracza tutaj ten próg objętości 500 litrów bądź wagi brutto 500 kg, to w takim zakresie z uwagi na to, że mamy tutaj opakowania jednostkowe mniejsze niż 11 kg, taki przewóz nie będzie podlegał obowiązkowi monitorowania w systemie SENT. Ponadto w tym miejscu pragniemy również podkreślić, że powyższe wyłączenie w zakresie opakowań jednostkowych nie ma niestety zastosowania do wszystkich towarów wrażliwych, ponieważ to wyłączenie opakowań jednostkowych nie ma tutaj zastosowania do takich towarów jak susz tytoniowy, jak bibułki papierosowe, czy powiedzmy wspomniane też przedtem produkty lecznicze. Ponadto jeszcze w zakresie przykładowo olejów smarowych należy również powiedzmy dokonywać analizy, czy przedmiotowy olej będzie przeznaczony do celów napędowych, czy do celów opałowych. Jeżeli będziemy przewozić oleje opałowe, to w takim zakresie wyłączenie w przedmiocie opakowań jednostkowych również nie będzie miało zastosowania. W dalszej kolejności pokrótce Państwu przedstawimy właśnie tutaj możliwe scenariusze, możliwe schematy transakcyjne, w ramach których na zaangażowanych podmiotach mogą ciążyć różnorodne obowiązki na gruncie ustawy o SENT. W ramach tak zwanych scenariuszy sentowskich możemy rozróżnić przede wszystkim transporty rozpoczynające się na terytorium kraju, gdzie tutaj mówimy o dostawie krajowej oraz o wewnątrzpodmiotowej dostawie WDT czy eksporcie. Ponadto mamy tutaj również do czynienia z transportem, który się kończy na terytorium kraju, czyli jest to transport, który jest inicjowany poza terytorium Polski. W tym zakresie mamy do czynienia z wewnątrzpodmiotowym nabyciem WNT oraz importem. Oraz trzeci scenariusz sentowski, tak zwany tranzyt, który jest rozumiany jako przewóz z jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego przez terytorium Polski. W zakresie powiedzmy pierwszego scenariusza tutaj, czyli transportu rozpoczynającego się na terytorium kraju, w ramach dostawy krajowej mamy tutaj powiedzmy do czynienia z takim modelowym przykładem, ponieważ w zakresie dostawy krajowej w ramach tego schematu sentowskiego mamy tutaj trzy podmioty zaangażowane. Po kolei mamy podmiot wysyłający, który tutaj jest właśnie zobowiązany do tego, aby zgłoszenie SENT utworzyć. Ponadto mamy przewoźnika już odpowiedzialnego za przewóz monitorowanych towarów, gdzie właśnie między innymi przewoźnik ma tutaj też obowiązki geolokalizacyjne oraz także na samym końcu mamy podmiot odbierający, który już nam odpowiada za zakończenie monitorowania przewozu w systemie SENT. W zakresie pozostałych schematów, czy to właśnie w przypadku wewnątrzpodmiotowej dostawy, eksportu, czy powiedzmy w przypadku wewnątrzpodmiotowego nabycia oraz importu, czy chociażby tranzytu, możemy właśnie zauważyć, że jakby ten zakres podmiotów zaangażowanych jest jednak trochę mniejszy i przykładowo w zakresie WNT oraz importu de facto obowiązki podmiotu wysyłającego spoczywają wtedy na podmiocie odbierającym, który powinien utworzyć zgłoszenie w systemie SENT, zanim ta przesyłka, która jest inicjowana spoza granic Polski, tak aby ten przewóz był już monitorowany w systemie SENT, zanim przewóz wjedzie na terytorium naszego kraju. W zakresie tutaj powiedzmy ostatniego scenariusza sądowskiego mamy tutaj właśnie do czynienia z tranzytem przez terytorium kraju, gdzie co ważne nie mówimy tutaj o tranzycie w rozumieniu przepisów celnych, czyli powiedzmy tranzytu w ramach specjalnych procedur celnych, tylko jest tutaj mowa powiedzmy o samym takim fizycznym przewozie przez terytorium Polski, gdzie ten przewóz jest rozpoczęty, czy to powiedzmy na terytorium państwa członkowskiego bądź państwa trzeciego.
I w tym zakresie, jeżeli chodzi o obowiązki sędziowskie, to ten scenariusz sędziowski charakteryzuje się tym, że w ramach tego scenariusza podmiot wysyłający oraz podmiot odbierający de facto nie funkcjonują i zgłoszenie jest inicjowane i zamykane wyłącznie przez przewoźnika. I poza takimi standardowymi schematami, o których opowiedział Państwu Sebastian, pojawiają się jeszcze, nazwijmy to, schematy specjalistyczne. Jednym z takich schematów, który już obecnie funkcjonuje, jest dostarczanie paliw opałowych do urządzeń grzewczych. I to jest kolejny przykład styku regulacji sędziowskiej z regulacjami podatkowymi, a mianowicie w tym wypadku z regulacjami akcyzowymi. Niektóre rodzaje towarów mogą mieć kilka albo nawet kilkanaście przeznaczeń. Podstawowym tutaj na potrzeby centa i akcyzy rozróżnieniem przeznaczenia wyrobów jest przeznaczenie do celów opałowych albo napędowych. Innymi słowy, dany wyrób możemy spalać w celu uzyskiwania energii cieplnej albo energii kinetycznej. I ustawodawca całkiem racjonalnie stwierdził, że skoro to są różne rodzaje wykorzystania wyrobów, to być może należałoby te wyroby opodatkować różnie, zależnie od tego, jak te wyroby zamierzamy wykorzystywać. Jak wszyscy Państwo wiedzą, paliwa napędowe mają w swojej cenie bardzo duży odsetek podatków. Natomiast paliwa opałowe, które tak naprawdę są niezbędne do przeżycia, szczególnie w naszej szerokości i długości geograficznej, nie mogą być tak wysoko opodatkowane, bo po prostu są niezbędne do takiego codziennego funkcjonowania. Z tego też względu te paliwo do celów opałowych jest opodatkowane niższą stawką akcyzy. No ale gdyby nie było tutaj żadnego mechanizmu kontroli, to wszyscy jeździliby na paliwach opałowych, bo to są fizycznie często te same wyroby, co paliwa napędowe. Z tego też względu już teraz, jeżeli nabywamy paliwa opałowe i chcemy stosować niższą stawkę akcyzy, niższą niż dla paliw napędowych, to musimy się zarejestrować w sposób uproszczony na cele podatku akcyzowego na platformie Płesk i zgłosić tam nasze urządzenia grzewcze. Musimy uzyskać dla nich odpowiednie numery, no i potem musimy te numery przekazywać przewoźnikowi, a przewoźnik musi weryfikować, że dostarczając nam paliwo opałowe, dostarcza to w miejsce, które jest zgłoszone w sencie. I pojawił się w tym roku pomysł, żeby rozszerzyć ten obowiązek zgłaszania transportu paliw opałowych na też, można powiedzieć, na dostarczanie paliw napędowych, ale tylko do zakładowych stacji paliw. Na razie prawdopodobnie ta regulacja pójdzie w odstawkę ze względu na wynik ostatnich wyborów, a w Polsce nie ma tradycji kontynuowania projektów ustaw podjętych przez poprzednie władze, więc nie wiemy, jaki będzie los tego projektu. Natomiast jeżeli ustawodawca zdecyduje się podjąć ten temat, to już być może niedługo będzie czekał nas obowiązek kolejny zgłoszenia kolejnych rodzajów infrastruktury, którą posiadamy, różnym organom. I na Płesku, no i w przypadku tych zakładowych stacji paliw być może również do prezesa URE. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, na razie ten przepis poszedł prawdopodobnie w odstawkę. Zobaczymy, czy obecna koalicja rządząca do tego wróci. Szanowni Państwo, ja tutaj w międzyczasie chciałbym jeszcze tak organizacyjnie zwrócić uwagę, że na czacie mogą Państwo zadawać pytania. My będziemy się starali do nich odnieść. Jak nie teraz, to po szkoleniu, po webinarium, przepraszam. I proszę Państwa, mając naszkicowane te podstawy, jak SENT dotychczas wygląda, jak teraz wygląda, przejdziemy do właśnie nowych regulacji dla przewoźników zagranicznych, które nas czekają. Oczywiście te nowe obowiązki, one nie są w próżni, tak? Ten pomysł tak naprawdę jest połączony z wprowadzeniem w Polsce tak zwanego pakietu mobilności. To jest zestaw przepisów, zestaw regulacji, który w 2020 został przyjęty przez Parlament dyrektywą. Jest to zestaw przepisów, który ma na celu z jednej strony zatroszczenie się o kierowców, o ich
lepsze warunki socjalne, lepsze warunki pracy, a z drugiej strony również zatroszczenie się o ich pracodawców, przewoźników, aby zapewnić uczciwe i spójne, identyczne tak naprawdę warunki konkurencji, warunki działania na rynku unijnym. I oczywiście pierwszym tak naprawdę krokiem w tym zakresie było wprowadzenie wymogu zgłaszania kierowców delegowanych do innych krajów, wprowadzenie tej regulacji w Polsce. Czyli jeżeli kierowca jest delegowany do pracy w Polsce z innego kraju, to trzeba dokonać odpowiedniego zgłoszenia w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym. I tak naprawdę dodatkiem do tego, pomyślanym tak, aby również zapewnić uczciwe warunki konkurencji na rynku polskim dla przewoźników, jest pomysł właśnie śledzenia przewozów realizowanych przez przewoźników zagranicznych w systemie SENT, tak aby upewnić się, że one są legalne, że one są robione na podstawie odpowiednich zezwoleń i też tak, żeby zidentyfikować te przepływy, tak? Bo proszę pamiętać o tym, że system SENT jest takim zbiorem danych, big data, które potem na pewno są weryfikowane przez odpowiednie organy, sprawdzane, analizowane. I oczywiście zarzutem, który pierwszy się pojawia, jest to, że jeżeli ja będę wykonywał jakieś przewozy nielegalnie, to nie będę tego rejestrował w SENT-cie. To jest dobry zarzut, ale SENT jest pomyślany w zasadzie po to, żeby zobaczyć, jak ten rynek wygląda, żeby zidentyfikować tych legalnie działających przewoźników zagranicznych i wtedy ewentualnie mieć lepsze pole być może do kontroli tych przewozów, które w sposób być może nieuczciwy i ze szkodą dla przewoźników polskich są realizowane na terytorium Polski. Szanowni Państwo, na gruncie wspomnianej właśnie nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na tutaj już wskazanych międzynarodowych przewoźników zagranicznych będą właśnie nałożone tej, powiedzmy, już tak konkretne obowiązki sentowskie w zakresie rejestrowania zgłoszeń. To znaczy międzynarodowi przewoźnicy drogowi będą zobowiązani do inicjowania zgłoszeń w systemie SENT oraz uzyskiwania w stosunku do nich indywidualnych numerów referencyjnych, gdzie co ważne, cała ta operacja właśnie rejestrowania zgłoszeń w systemie SENT powinna się odbyć przed rozpoczęciem przewozu na terytorium naszego kraju, innymi słowy przed przekroczeniem granicy Polski. Powyższy obowiązek zgłaszania przewozu w systemie SENT swoim zakresem obejmie wszystkich przewoźników zagranicznych wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na podstawie zezwoleń wydawanych przez ministra właściwego do spraw transportu, obecnie ministra infrastruktury, oraz na podstawie wielokrotnych zagranicznych zezwoleń wydawanych przez Międzynarodowe Forum Transportu na podstawie tzw. zezwoleń AKMT. Co ważne, obowiązkowi przesłania zgłoszenia do systemu SENT, obowiązek ten będzie również podlegał przewóz wykonywany przez przewoźnika zagranicznego, który jest zwolniony z obowiązku posiadania tych powyższych zwolnień na mocy wiążących umów międzynarodowych o transporcie drogowym. W związku z powyższym chcielibyśmy wskazać, iż w myśl nowych przepisów system SENT w odniesieniu do międzynarodowych, zagranicznych przewoźników drogowych zostanie niejako rozszerzony na kontrolę wszelkich rzeczy. To znaczy monitorowaniu nie będzie podlegać, tak jak jest to obecnie dotychczasowo, wyłącznie zamknięty katalog towarów wrażliwych, który jest wskazany w ustawie o SENT oraz odpowiednio w aktach wykonawczych, ponieważ w zakresie właśnie tych przewozów wykonywanych przez przewoźników międzynarodowych monitorowaniu będzie podlegał przewóz wszelkich przewożonych rzeczy przemieszczanych po publicznych drogach na terytorium naszego kraju.
Niniejszy obowiązek monitorowania w systemie SENT będzie dotyczył wszelkich towarów, jak już wspomnieliśmy, niezależnie od ich rodzaju w zakresie powiedzmy wagi brutto czy objętości, oraz będzie on dotyczył każdego rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego, to jest tranzytu, przewozu dwustronnego, kabotażu czy przewozu towarów do lub z krajów trzecich przez terytorium Polski. Jak już wspomnieliśmy, samo zgłoszenie SENT będzie musiało zostać zarejestrowane przez zagranicznego przewoźnika drogowego w systemie przed rozpoczęciem przewozu na terytorium Polski. Co istotne, w myśl nowelizowanych przepisów, w sytuacji, gdy w ramach jednego przewozu zagraniczny przewoźnik drogowy będzie wykonywać jednocześnie kilka operacji transportowych, w stosunku do których wymagane jest posiadanie więcej niż jednego zezwolenia na transport, każda taka operacja transportowa będzie wymagała osobnego zgłoszenia do systemu SENT. Jak wskazał sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury, pan Rafał Weber, w przypadku braku zgłoszenia do systemu SENT przejazd będzie uznany za wykonany bez zezwolenia. Tym samym w przypadku braku zgłoszenia sentowskiego po stronie zagranicznego przewoźnika drogowego powstanie obowiązek uzyskania całkowicie nowego zezwolenia na dany konkretny przewóz. Więc, szanowni państwo, co tutaj jest w takim razie najbardziej istotne? Najbardziej istotne i to, co trzeba sobie zapamiętać. Nowa regulacja od 2025 roku nie patrzy na to, co przewozimy, tylko kto przewozi. To znaczy nie będziemy mieli, nazwijmy to, pozytywnego katalogu sytuacji, w których wysyłamy to zgłoszenie, oceniając to przez pryzmat tego, co przewozimy. Nie. To, co będzie warunkiem, czy też po prostu to, co będzie nam warunkowało konieczność wysłania tego zgłoszenia, to jest to, kto wykonuje przewóz. Czyli ma być to zagraniczny przewoźnik, który wykonuje przewoz na terytorium kraju w ramach zezwolenia albo zezwolenia wielokrotnego zagranicznego EKMT na terytorium kraju. I tak naprawdę niezależnie od tego, czy to będzie tranzyt, przewóz dwustronny, kabotaż, czy jakikolwiek inny schemat transakcyjny, w którym uczestniczy zagraniczny przewoźnik i dostarcza te wyroby na terytorium kraju, to zgłoszenie trzeba będzie do systemu SENT wysłać. Szanowni Państwo, kontynuując jeszcze temat obowiązków, które będą spoczywać na zagranicznych przewoźników, należy wspomnieć również o obowiązkach geolokalizacji. Na zagranicznych przewoźników drogowych zostanie bowiem nałożony również obowiązek, który już funkcjonuje teraz w ramach systemu SENT, obowiązek udostępniania w czasie rzeczywistym aktualnych danych geolokalizacyjnych pojazdu przewożącego towary podlegające monitorowaniu w SENT na terytorium Polski. Co ważne, na dane geolokalizacyjne składają się m.in. współrzędne geograficzne dotyczące położenia środku transportu, czyli szerokość oraz wysokość geograficzna, prędkość pojazdu, w ramach którego jest tutaj właśnie ustanowiony przewóz, data oraz godzina pozyskania powyższych danych, powyższych współrzędnych, dane dotyczące azymutu środka transportu, czy informacje w zakresie błędów przekazywania danych satelitarnych. W konsekwencji powyższego zagraniczni przewoźnicy będą zobowiązani wyposażyć każdy środek transportu drogowego w zewnętrzny system lokalizacji GPS. To jest system wykorzystywany już przez przewoźnika do lokalizowania posiadanych pojazdów, oraz w przypadku, gdy zagraniczny przewoźnik nie posiada takiego zewnętrznego systemu lokalizacji, będzie wtedy on zobowiązany wyposażyć środek transportu w lokalizator, czyli telekomunikacyjne urządzenie, które wykorzystuje technologię właśnie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, na którym zainstalowano przykładowo aplikację, która jest udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową, tak zwaną aplikację SENT-Geo. I teraz, jakie dane powinno zawierać zgłoszenie? Ja odpowiem na to pytanie, które sam zadałem, przy okazji odpowiadając na jedno z pytań na czacie, bo pojawiło się pytanie, czy tak naprawdę to oznacza, że przewoźnik będzie wysyłał zgłoszenie, a podmiot odbierający będzie uzupełniał potem zgłoszenie o informację o odbiorze.
Tutaj, Szanowni Państwo, podkreślamy, ten system, który będzie wprowadzany od 1 stycznia 2025 roku, będzie systemem równoległym do obecnie funkcjonujących SENT-ów. To znaczy, jeżeli Państwo obecnie wysyłacie SENT-y, to będziecie te SENT-y cały czas wysyłać po 1 stycznia 2025 roku. Będziecie odpowiedzialni za tego SENT-a w zakresie jego otworzenia i zamknięcia, a ten drugi SENT to jest SENT dla przewoźnika, a nie dla Państwa. Natomiast z tego względu, że przewoźnik, i tutaj już odpowiadam na to pytanie, które sam zadałem, przez to, że przewoźnik będzie musiał zgłosić w notyfikacji do systemu między innymi oczywiście takie podstawowe dane identyfikujące siebie, podmiot, dla którego jest transport realizowany, czyli nadawcę, odbiorcę. Trzeba wskazać też informacje takie jak planowane miejsce i data rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju, czy planowane miejsce i data zakończenia przemieszczania na terytorium kraju. Więc to są na pewno informacje, które w jakichś dokumentach przewozowych typu CMR się pojawią, ale jednak które my musimy w jakiś sposób przewoźnikowi dostarczyć. Poza tymi danymi, o których przed chwilą powiedziałem, oczywiście trzeba będzie wskazać, przepraszam, mały problem techniczny, udało się zmienić slajd. Poza tymi danymi, o których przed chwilą powiedziałem, trzeba będzie wskazać również państwo załadunku, no bo mimo wszystko mówimy tutaj o transporcie realizowanym przez podmioty zagraniczne. Oczywiście może być tak, że miejscem załadunku będzie Polska i miejscem rozładunku też będzie Polska w przypadku kabotażu. Oprócz tego trzeba będzie wskazać numer dokumentu przewozowego towarzyszącemu przewożonemu towarowi. I teraz bardzo ważna rzecz. Skoro mówimy o transportach, które są realizowane na podstawie zezwolenia, no to trzeba będzie oczywiście podać numery identyfikacyjne tego zezwolenia, na podstawie którego działamy. Ponadto trzeba będzie wskazać numery rejestracyjne pojazdów, czyli zależnie od tego, czym przemieszczamy, numery ciągnika siodłowego, wagonu, przyczepy, lokomotywy, czy właśnie wagonu, czyli pojazdu kolejowego bez napędu, jak to ładnie określa ustawa, jak również numery urządzeń geolokalizacyjnych, które zgłosimy, a właściwie przewoźnicy zgłoszą wcześniej do PUESK-a. Oczywiście dla niektórych przewoźników wysyłanie zgłoszenia nie będzie niczym nowym, no bo w aspekcie tranzytu już teraz takie zgłoszenie na druku SENT 300 przewoźnicy muszą wysyłać. To zgłoszenie tranzytowe jest mocno zbliżone do tego, które będziemy musieli przesyłać do systemu, przewoźnicy zagraniczni będą musieli przesyłać do systemu od 1 stycznia 2025 roku. Natomiast siłą rzeczy nie ma jeszcze wzoru zgłoszenia na te nowe rodzaje przemieszczeń. I teraz, Szanowni Państwo, jakie problemy, jakie sytuacje napotkają obecnie przewoźnicy w toku swojej działalności napotykają i co mogą napotykać po 1 stycznia? Przede wszystkim przewoźnik obecnie w przepisach SENT-owskich inicjuje zgłoszenie do systemu tylko w jednym przypadku. Mianowicie chodzi o tranzyt i to chodzi o taki tranzyt poza jakąś procedurą celną, która by zawieszała nam obowiązek wysłania zgłoszenia do SENT. I tak naprawdę to przewoźnik często nie jest odpowiedzialny za załadunek towaru, nie on odpowiada fizycznie za przygotowanie tej przesyłki, on tylko dostarcza skład, a cały transport jest szykowany przez pracowników magazynu, spółki, podmiotu, który wyrób nadaje. A mimo wszystko to przewoźnik musi zgłosić informację o tym, ile towaru jest załadowane i co przewozi. I jeżeli się okaże, że dane, które otrzymał swojego kontrahenta są nieprawidłowe, no tak naprawdę ryzykuje kary przewoźnik, a nie ten w przypadku tranzytu, a nie ten podmiot, który te dane do przewoźnika przekazał. Poza tym typowe problemy techniczne. Jeżeli na przykład nasz system geolokalizacyjny przestanie działać, to musimy wstrzymywać transport. Wstrzymujemy transport dojeżdża później, to znaczy, że ten sam środek transportu może się spóźnić na kolejny załadunek. I to wszystko może narastać w dość lawinowym tempie i tak naprawdę mocno dezorganizować naszą działalność. To wszystko powoduje, że
Do SENT-a należy podjąć starania do przygotowania się jak najlepiej do obsługi zgłoszeń w systemie SENT, ale tak naprawdę zawsze niestety będzie ten element losowości. To powoduje, że musimy mieć pewność, że nasi pracownicy, osoby, które nas reprezentują na QS-ku w zakresie SENT, mają dostateczną wiedzę albo przynajmniej wsparcie, żeby móc szybko reagować na nowo powstałe problemy. Jak już wspomnieliśmy, przepisy w tym zakresie mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku, więc to się może wydawać, że jeszcze jest dużo czasu, ale tak naprawdę tego czasu jest niewiele, bo mamy już listopad 2023, więc został nam tak naprawdę rok na przygotowanie się do obsługi tego SENT-a, który obejmuje nie tylko ten aspekt prawny, ale też techniczny, czyli właśnie zorganizowanie systemów geolokalizacyjnych, ustawienie procesów wewnętrznych, technicznych, próby automatyzacji. No, jest szereg działań, które możemy podjąć już teraz, żeby być gotowym na tego 1 stycznia. A jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli się nie dostosujemy, to od 1 stycznia przemieszczania wyrobów będą dla nas jako przedsiębiorców po prostu ryzykowne, bo kary są znaczące. Dziękuję, Przemek, za wprowadzenie właśnie do tego tutaj tematu. Szanowni Państwo, w tym miejscu właśnie pokrótce przedstawimy tutaj kwestię potencjalnych sankcji z tytułu niewywiązywania się z nowych obowiązków SENT-owskich przez przewoźników zagranicznych, które będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2025 roku. W praktyce za brak dopełnienia obowiązku przesłania zgłoszenia do systemu SENT przed rozpoczęciem przewozu na terytorium Polski przewidziane są kary pieniężne, które mogą zostać nałożone odpowiednio na kierowcę, jak i na przedsiębiorcę będącego przewoźnikiem zagranicznym. W przypadku wykonywania przewozu drogowego rzeczy bez okazania numeru referencyjnego do zgłoszenia SENT, dokumentu zastępującego zgłoszenie lub potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie, na kierowcę biorącego udział w przewozie rzeczy przewoźnika zagranicznego może zostać nałożona kara grzywny w wysokości 1500 zł. Natomiast w przypadku przewoźników zagranicznych przewidziane są 2 rodzaje naruszeń obowiązków ustawowych podlegających karom pieniężnym, odpowiednio w wysokości 10 000 zł za wykonywanie przewozu drogowego bez zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem, czyli w praktyce bez wypełniania właśnie tego obowiązku rzeczywistego śledzenia przewozu na terytorium Polski, oraz kara pieniężna w wysokości 12 000 zł za wykonywanie przewozu drogowego rzeczy bez zgłoszenia do rejestru zgłoszeń albo zgłoszenia danych i informacji niekompletnych bądź niezgodnych z stanem faktycznym. Innymi słowy, jest to kara w przypadku rozpoczęcia przewozu bez zgłoszenia SENT oraz kara w przypadku, gdy zgłoszenie SENT zawiera dane niekompletne bądź fałszywe. Dobrze. Szanowni Państwo, to zanim przejdziemy do tego, jak możemy Państwu pomóc albo jak Państwo powinni się do SENT-a przygotować, odpowiemy może na kilka pytań na czacie. Tutaj nasz moderator, widzę, że na niektóre pytania już Państwu odpowiedział, ale na takie pytania, które nie wymagają analizy głębszego stanu faktycznego, odpowiemy. Na pozostałe postaramy się wrócić na maila, bo oczywiście pytania sobie spiszemy i będziemy wiedzieli, do kogo wrócić. Więc pytanie o przesunięcie międzymagazynowe. Czy podlega pod SENT-a? Aby przesunięcie międzymagazynowe nie podlegało pod SENT-a, to przesunięciu musi towarzyszyć dokument, który tak naprawdę zawiera takie same dane, które są w zgłoszeniu w SENT. Taki dokument potwierdzający to przesunięcie. Jeżeli takiego dokumentu nie będziemy mieli, jeżeli kierowca takiego dokumentu nie będzie mógł przedstawić, czyli powiedzmy to analogu zgłoszenia SENT tylko w papierze, to niestety taki transport będzie traktowany jako realizowany bez zgłoszenia, mimo że de facto tamtego zgłoszenia nie musimy robić, jeżeli mamy ten dokument. Czy jedynie produkty rolne pochodzące z Ukrainy podlegają monitorowaniu? Tu niestety sprawa jest bardziej skomplikowana, bo po prostu część wyrobów
faktycznie musi pochodzić z Ukrainy, ale niektóre również, jeżeli są wyprodukowane w Polsce, muszą być monitorowane w sencie, więc to jest do przeanalizowania. I tu jeszcze pojawiło się pytanie między innymi na przykład o glizy, czy gliza papierosowa wymaga monitorowania w sencie. Jeżeli taka gliza papierosowa może być wykorzystana do maszynowej produkcji papierosów, to niestety jej transport w sencie też, jej transport również podlega regulacjom SENT. No tutaj już widzę, że większość pytań jest taka już bardziej skomplikowana, więc będziemy do nich się odnosili na mailu. Dobrze, więc teraz tak, Szanowni Państwo, jak przygotować się do nowych regulacji? Na to pytanie już troszkę zdążyliśmy odpowiedzieć, natomiast przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że SENT to jest pakiet. To nie jest jedna ustawa, w której są określone wszystkie obowiązki, tylko SENT to jest pakiet transportowy, który obejmuje wiele różnych regulacji. Tutaj Tomasz zaczął od powiedzenia Państwu tak naprawdę, że ten nowy system zgłoszeń, który będzie działał od 2025 roku, nie jest implementowany w ramach ustawy o SENT, jest implementowany w ramach ustawy o transporcie drogowym, więc w całkowicie innym akcie prawnym. Ale jakbyśmy sobie otworzyli tego ustawę o SENT, to nie dowiemy się, że przewoźnik zagraniczny od tego 2025 roku będzie miał obowiązek zgłaszania tych przemieszczeń na terytorium Polski w SENT-cie. I to zrozumienie nowych regulacji łączy się z drugim punktem, czyli z koniecznością zorganizowania szkoleń dla personelu. Niestety ustawa SENT, albo znowu pakiet transportowy, to regulacje wysoce specjalistyczne, po których nawigowanie wymaga wiedzy i doświadczenia. I niestety w ramach przy konieczności realizowania wszystkich naszych codziennych obowiązków, których wszyscy mamy mnóstwo, no bardzo trudno wymagać, aby każdy był cały czas na bieżąco, jeżeli chodzi o wszystkie zmiany prawne, które mogą nas dotyczyć, w szczególności jeżeli mamy pakiet transportowy zorganizowany w taki sposób, że zmiany można tak wprowadzać w drodze rozporządzenia i dodawać nowe obowiązki tak naprawdę z dnia na dzień. Więc to powoduje, że musimy się do nowych regulacji podejść z głową. Kolejna rzecz to dostosowanie procedur wewnętrznych. To jest bardzo szeroka kategoria, bo to może obejmować procedury mające na celu obsługę systemu SENT, ale na przykład też procedury takie, że wysyłamy co pół roku na szkolenie naszych pracowników, którzy tego SENT obsługują. Musimy tutaj podejść do tego tematu jak najszerzej. System SENT działa o Płeska. Płesk udostępnia nam możliwość pewnej automatyzacji, więc może się okazać, że tak naprawdę możemy zintegrować nasze systemy informatyczne z istniejącymi systemami administracji skarbowej, bo to ona utrzymuje Płeska i może uda się coś zautomatyzować, coś uprościć, wyeliminować przynajmniej element czynnika ludzkiego, który to najczęściej jest przyczyną jakichś nieprawidłowości. Idąc dalej, wystarczająco duży podmiot powinien rozważyć w ogóle zatrudnienie specjalisty, który będzie zajmował się tylko SENT-em. Jeżeli realizujemy setki, tysiące transportów wyrobów wrażliwych, to bez pracownika dedykowanego na pełen etat do zrozumienia SENT-a ryzyko tego, że zrobimy coś nieprawidłowe, jest bardzo, bardzo duże. Innymi słowy, to, co my możemy zrobić, żeby przygotować się do SENT-a, to tak naprawdę starać się przynajmniej być na bieżąco. Śledźmy doniesienia prasowe, bo o tym też jest głośno. Jak SENT był rozszerzony na wyroby rolnicze z Ukrainy, to było to poprzedzone 2-miesięczną dyskusją tak naprawdę, jak to zrobić. Teraz mamy sytuację taką, gdzie protestują przewoźnicy na granicy z Polską, Ukrainą, to też może spowodować, że pakiet transportowy będzie wprowadzony jakieś nowe obowiązki, które mają po prostu zaadresować ten, nazwijmy, mały kryzys. I oczywiście w tym wszystkim możemy Państwa też wesprzeć.
Proszę Państwa, oczywiście tutaj przechodząc przez te regulacje widać, jak one wydają się skomplikowane i zagmatwane, szczególnie, że będziemy mieli do czynienia z takim paralelnym, równoległym działaniem SENTA w obecnym kształcie dla wyrobów wrażliwych, jak i SENTA w nowym kształcie dla przewoźników zagranicznych. Dlatego my możemy Państwu pomóc na różnych etapach tego procesu tak naprawdę. Czy to w przygotowaniu się, zanalizowaniu, czy w naszych konkretnych sytuacjach, z którymi mamy do czynienia na co dzień w biznesie, czy powinniśmy dokonywać tych zgłoszeń, kto powinien dokonywać tych zgłoszeń, czy są ewentualne wyłączenia dla przewoźników zagranicznych, kiedy powinni, a kiedy nie powinni ich dokonywać. Więc tak naprawdę przeanalizować zakres wpływu tych regulacji na Państwa codzienną działalność, czy to ze strony podmiotu wysyłającego, odbierającego, czy od strony przewoźnika zagranicznego. Również możemy przygotowywać dla Państwa niezbędne zgłoszenia. Mamy usługi, które polegają na takim bieżącym, codziennym compliance'ie i tak naprawdę wypełnianiu obowiązków związanych z SENT-em za Państwa. Rzucacie to jakby Państwo na nas. Również te szkolenia, o których Przemek wcześniej mówił. Przechodzimy wtedy z Państwem kompleksowo, dokładnie punkt po punkcie przez to, czego te regulacje wymagają i jak je w praktyce wykonywać, co wypełniać tak naprawdę w tych niezliczonych formularzach SENT-owskich, kiedy je wypełniać. Tak samo kolejne etapy tak naprawdę, czyli jeżeli już zidentyfikujemy, że to nas dotyczy, możemy Państwa wesprzeć w przygotowaniu procedur, czy zastanowieniu się, czy jakieś postanowienia umowne z Państwa kontrahentami wymagają zmiany i uwzględnienia obowiązków wynikających z SENT-a, z przekazywaniem informacji, ze zobowiązywaniem do wykonywania tych obowiązków, bo przecież jeżeli SENT nie zostanie zgłoszony, to tak naprawdę wszystkie podmioty uczestniczące w przewozie, mające jakiś interes w tym przewozie, mogą być w jakiś sposób pokrzywdzone, choćby opóźnieniem przewozu, opóźnieniem dostaw, zatrzymaniem tych towarów. Czy też później, na etapie już, gdy ten system będzie działał, będziecie Państwo w nim wdrożeni, monitorowanie zmian przepisów, które jak widzimy co chwilę się pojawiają w zakresie SENT-a, ze względu na to, że tak elastyczny, tak modułowy jest to system. Dobrze pomyślany pod tym względem. Można go zastosować do różnych sektorów, osiągnąć różne cele. Również mogą być takie sytuacje, że ten SENT nie zostanie wysłany albo dane nie będą się zgadzały w zgłoszeniu, a zostaniemy skontrolowani. I wtedy wspieramy również kompleksowo podczas tej kontroli, tak aby spróbować obronić Państwa przed ewentualnymi karami, czy to na poziomie dyskusji z organami administracyjnymi, czy to na poziomie dyskusji już sądowej, bo to się udaje. I tutaj mogę trochę wejść koledze w słowo, ale też myślę, że jak można się pochwalić, to należy się pochwalić. Na razie mamy 100% skuteczności, jeżeli chodzi o walkę z organami w zakresie SENT-a. Co prawda w kilku przypadkach czekamy jeszcze na wyrok NSA, ale do tej pory wydane wyroki w USA albo decyzje organów wszystkie były zawsze na naszą albo naszych klientów korzyść. Tak, okazuje się, że jeżeli chodzi o nakładanie kar, to tak naprawdę jest stosowany system zero-jedynkowy, a to nie do końca tak powinno być. Są pewne przesłanki, żeby tych kar uniknąć. I o tym warto pamiętać. Zatem dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że rzuciliśmy trochę światła na SENT-a, jak on wygląda dzisiaj i jak on będzie wyglądał za kilka czy kilkanaście miesięcy i jak może się zmieniać również w przyszłości. Zachęcamy do kontaktu z nami, do rozmowy, jeżeli będą mieli Państwo ochotę głębiej to przedyskutować. Jeżeli chodzi o pytania, to przejrzymy je i postaramy się wrócić z odpowiedziami do Państwa. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.
Dziękujemy.